Cześć, witajcie, z tej strony Kamil, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Jak dobrze wiecie, obecnie prowadzę YouTube'owy projekt, w którym to sam buduję i wykańczam dom z budżetem 45 000 złotych. W tych trudnych, wschodniowojennych i inflacyjnych czasach, no ale jakoś ten projekt ciągnę i jakoś idzie do przodu. Jak wiecie, obecnie jestem na etapie, można powiedzieć, tynków, które będę już w następnym odcinku wykonywał i chciałbym Wam dzisiaj pokazać elementy, które zastosuję w swoim budynku, a mianowicie jak samemu wykonać ścianki 3D. Zanim zaczniemy odcinek, chciałbym tutaj napomnieć, że ja często w moim projekcie domu za 45 000 złotych powtarzam Wam, że stosuję różne rozwiązania podpatrzone w tureckim budownictwie i w ukraińskim budownictwie. Tak się składa, że ja mam bardzo wielu przyjaciół na Ukrainie, można nawet wyrzec, że więcej niż w Polsce. Tak się akurat złożyło. I chciałbym ten odcinek poniekąd zadedykować, przeznaczyć go, wesprzeć właśnie znajomych z Ukrainy podczas tych trudnych czasów tej wojny. Jeżeli ktoś by chciał kupić formy takie, jakie ja zastosuję właśnie w tym odcinku, będzie mógł to wykonać przez ukraińską stronę do firmy, którą ja pokażę Wam w opisie tego materiału. Jednak chciałbym tutaj zaznaczyć, że proszono mnie, gdyż w tym momencie, kiedy jest niestety tak ciężka sytuacja, byście nie dzwonili, ten sklep chwilowo jest nieczynny, jest ciężko obsługiwać logistykę i wysyłkę form do klientów z Polski, no właśnie ze względu na wojnę. Ale tak jak wcześniej powiedziałem, tym materiałem chciałbym ich wesprzeć, więc jeżeli troszeczkę to ucichnie i tak dalej, ktoś by chciał kupić tego typu formy, to jak najbardziej polecam i zapraszam, dlatego że dzisiaj niestety hrywna jest bardzo tania, więc takie formy również są tanie. Znacie poniekąd już mój garaż, więc zobaczcie, ja na swojej ścianie mam przykładowe płyty 3D, które można zastosować sobie, wybrać wzór i powiesić na własnej ścianie. Do tego będą potrzebne, tak jak wcześniej wspomniałem, takie właśnie formy. Te formy można zakupić bardzo tanio, jeszcze raz tu podkreślę, bardzo tanio, właśnie od partnerów z Ukrainy. W Polsce nasi kochani rodacy krzyczą sobie za te formy niebotyczne kwoty, a w przeliczeniu hrywny na złotówki jedna taka forma na dzień dzisiejszy może wynieść nawet kilkanaście złotych, więc nie jest to bardzo duży koszt. Wybaczcie mi wstrząsy, które możecie zobaczyć na ekranie. Niestety zepsuł mi się gimbal, ale chciałbym na poczet tego odcinka wybrać formę, którą zastosuję w swoim projekcie budowy domu za 45 000 złotych. I powiem Wam szczerze, że chyba już znalazłem. Ok. Tak, to będzie ta forma. Tak więc w tym odcinku pokażę Wam, jak wykonać panel, który być może już tu mam na ścianie. Nie mam. Więc będzie wyglądał sobie tak. W tym odcinku pokażę Wam recepturę, pokażę Wam wszystko. Tak więc zapraszam do oglądania, a tymczasem zobaczcie, jak takie ścianki wyglądają sobie w praktyce.
Myślę, że zaciekawiłem Was ściankami 3D, tak więc do wykonania tych ścianek będzie potrzebny mi gips. To jest gips budowlany. To jest gips bardzo szybko wiążący. Ja go kupuję w workach 30 kg. Są worki chyba jeszcze 15, ale one wychodzą jakieś 17 zł, a worek 30 kg wychodzi 20 zł. Więc sami sobie przeliczcie, czy się opłaca, czy nie. Z tym, że ponoć 30 kg worki nie są dostępne od ręki w sklepach. Tak więc poza tym gipsem będę potrzebował jeszcze włókno. Tak sobie pozwolę po swoim garażu dzisiaj pochodzić. To jest włókno polipropylenowe, które się dodaje do zapraw cementowych. Powoduje mikrozbrojenie tego gipsu. No i oczywiście będzie jeszcze potrzebna woda. Tak więc zabieram się za przygotowanie masy. No dobrze, żeby wykonać taki panel, tak jak powiedziałem, najpierw potrzebuję formę. To są formy plastikowe i tak jak jeszcze przed sekundką wspomniałem, ja na chwilę obecną nie będę zamieszczał linku do sklepu na Ukrainie. Jak się tam uspokoi i wiem, że wznowią chłopaki tam sprzedaż, w trybie natychmiastowym Wam ten link umieszczę. Bardzo polecam, szybko przesyłają takim typowo kurierem, który działa między Ukrainą a Polską. Nie są to nasi lokalni kurierzy, oni mają tam jakiś taki swój serwis, ale też są groszowe sprawy na przesyłkę. Teraz tak, zanim zrobię mieszankę gipsową, muszę wysmarować tą formę olejem. Słuchajcie, ja stosuję, żeby było dobrze widać, ja stosuję olej wazelinowy. To jest bardzo tani olej, stosowany do maszyn do szycia, szwalniczych i tak dalej. Olej wazelinowy jest naprawdę idealnym olejem. Nie stosuje się do tego typu olejów roślinnych, tych co macie w kuchni, a jeszcze gorsze tych mineralnych, mineralnych, które się stosuje w samochodach, tylko wazelinowy. Nie wiem oczywiście jak działa mineralny, ponieważ nie robiłem nigdy na mineralnym, ale robiłem na tym oleju, co ma się w domu, tam słonecznikowy, rzepakowy. No i niestety, słuchajcie, jeżeli zastosujecie taki olej, to potem na gipsie powstaną zielone przekwity, wykwity, powstaje jakaś synteza organiczna, która no niestety potem nie sprzyja temu gipsowi. Tak więc olej wazelinowy tu się spisuje idealnie. Powiem Wam, że na moment, w którym ja tutaj robię Wam tą prezentację, smaruję sobie, wycieram ładnie tą formę ręcznie. Ale jeżeli robię jakąś taką większą linię tego, to odpalam sobie kompresor, mam taki pistolecik i co drugi odlew po prostu pryskam sobie to z pistoletu. Tak więc na zrobienie tego jedynego panela przetarłem to ręcznie. Tak wygląda forma błyszcząca się od oleju wazelinowego. Zabieram się teraz za mieszankę. No dobrze, do przygotowania będzie mi potrzebne w pierwszej kolejności mieszadełko. Ja sobie zastosuję wkrętarkę do tego celu. Ok, dwójeczka na szybsze obroty. Kolejną rzeczą to wiadereczko, w czymś musimy to sobie urobić i miarka. Ja w tym celu zastosuję sobie pojemniczek po farbie. Tak więc to są nasze w tym momencie rzeczy. W pierwszej kolejności wsypuję sobie troszeczkę włókna, nawet może trochę więcej, do pojemnika, w którym będę mieszał sobie mój gips. Następnie wlewam do mojej miareczki, to jest chyba litrowa, wody. I teraz tak, na pełne miarki, czyli jeżeli mam jedną miarkę wody, to taką samą miarkę muszę zrobić gipsu.
Ja na tą formę jeszcze sobie na wszelki wypadek posmarowałem olejem drugą, gdyby gipsu było za dużo. Leję sobie 2 miarki. Tak więc jeżeli leję 2 miarki wody, to tak samo daję 2 miarki gipsu. Idę po gips. No i w ten oto sposób nabieram sobie pierwsza miarka gipsu. I druga miarka gipsu. W ten oto sposób wyszła mi masa w stosunku 1 do 1, jeżeli chodzi gips woda. Teraz wszystko mieszam. Ja przed chwilą Wam powiedziałem, że sobie wziąłem na wyższe obroty, ale tak naprawdę nie jest. Trzeba to wolnymi obrotami, raz, żeby siebie nie pochlapać, a dwa, gipsu. Nie można za długo tego niestety też trzymać. To musi być takie lejące, nie można za długo to wiercić. I teraz biorę sobie takie wiaderko. Ja pójdę dalej, żebyście być może zobaczyli. I te wiaderko kilkukrotnie pukam sobie delikatnie o ziemię. To ma na celu uwolnić pęcherzyki powietrza. Następnie biorę sobie formę. Oczywiście chyba nie muszę mówić, że forma musi być na stole wypoziomowanym. I wylewam tą masę takim troszeczkę nie za szybkim ruchem. Wylewam ją sobie do mojej formy. Ok. Teraz się okazało, że niestety zbrakło mi. Więc szybkim tempem szybko jeszcze sobie dorobię. Tak na szybko sobie dorobiłem. No tak, bo niektóre formy wymagają tego gipsu więcej, niektóre formy po prostu mniej. Tak więc jak już teraz tą formę zrobię, to już będę wiedział, żeby 3 miarki sobie na jedną formę szykować, a nie 2 przy następnych, słuchajcie, odlewach. Teraz taką ważną czynnością, jaką jest, delikatnie w jednym narożniku, w drugim, w trzecim i w czwartym. Te ruchy powodują, ale to naprawdę tylko delikatnie wystarczy. To jest gips, nie beton. O, jeszcze tak można zrobić. Raczej ja to teraz robię bardziej dla poziomowania tego w formie niż w betonie. Trzeba byłoby troszeczkę konkretniej to zrobić, żeby odpowietrzyć, a w gipsie wystarczy tylko i wyłącznie delikatnie stuknąć i będzie odpowietrzone. Ja tu zauważyłem maleńki problem, który sobie w ten sposób rozwiążę. Po prostu w tym miejscu lekko stół mam przechylony, ja tu dużo spawałem w ostatnim czasie, więc ok. Czas schnięcia, zobaczcie sami. To jest po prostu kwestia, jest jeszcze mokre, kwestia dosłownie kilku minut. Tak więc nie będę wyłączał kamery, zobaczcie sami, jak sobie to schnie. No dobrze, zobaczyliście w małym przyspieszeniu dosłownie 4,5 minuty wysychania tego gipsu. No i gips już jest suchy. Powiem Wam, że jeżeli
byłyby temperatury wyższe, teraz jest jakieś około 8 stopni na zewnątrz, to ten gips tak szybko by sekł, że istnieje prawdopodobieństwo, że jak za długo byście miksowali w wiaderku, to on już by wiązał w wiaderku. Tak więc trzeba uważać na czas wiązania. Ja sobie tą formę po prostu odwrócę. Ok. I zaczynam od narożników. Narożnik jeden delikatnie podwadzam do góry. Poszedł. Narożnik drugi do góry. No i w ten oto sposób, jak już mam te dwa narożniki, wystarczy, że trochę tam potrzącham. I tak, słuchajcie, wygląda mój panel. On mi się w tym momencie być może tutaj skruszył, ale to jest bezproblemowe. Jeżeli chciałbym go komuś sprzedać, to faktycznie tutaj te skruszenia, nie wiem czy widzicie na kamerce, te skruszenia tutaj by już odpadały, ale jakby się w tej formie poczekało jeszcze tam z 7 minut, mówię, są warunki, jest 8 stopni tylko na zewnątrz, więc jest chłodno. W ciepłym pomieszczeniu wysycha naprawdę w pioruński, szybki sposób. Dobra, teraz tego typu panele najlepiej oprzeć sobie w pionie o grzejnik i suszyć. Jak widzieliście, dodałem na 1 litr litr gipsu, dodałem 1 litr wody, więc ten panel ma 3 litry wody, on musi sobie gdzieś odparować. Tak więc nie mogę tego panela powiesić bezpośrednio na ścianę, on musi sobie tą wodę odparować. Tak więc ustawiamy panele o grzejniki i w tym momencie je sobie suszymy przed montażem. Tak więc, jak sami widzieliście, wyprodukowanie tego typu paneli 3D to jest bardzo prosta czynność, do której no niestety, ale potrzebna Wam jest forma. Ukraińcy specjalizują się w tego typu formach silikonowych i do różnej sztukaterii gipsowej. Tak więc, tak jak powiedziałem, dzisiaj może tego linku tu nie zobaczycie. Jak tylko dostanę odpowiedź, że już sprzedaż jest przywrócona, to jak najbardziej, jak najszybciej Wam zamieszczę, więc odwiedzajcie ten filmik, zaglądajcie, no i wspierajcie naszych sąsiadów w tych trudnych czasach. Jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak montować tego typu panele, jak wykańczać już powierzchnię po zamontowaniu ich, zapraszam do śledzenia mojego YouTube'owego projektu. Wpisujcie na YouTubie budowa jednoosobowa. Tam są wszystkie odcinki, gdzie od łopaty aż po właśnie takie panele sam zbudowałem i wykańczam dom. Dajcie suba, dajcie łapkę, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach budowy jednoosobowej. Trzymajcie się, cześć!